już po 2 dniach w niedzielę zmieniono władzę u nas. Nastąpił miszmasz, prawda? Gomułkę skompromitowanego zastąpił Gierek. I zaczął się nowy okres, kiedy już było za późno. To były te 2-3 dni, kiedy było można spowodować jakikolwiek ruch ze strony, no przynajmniej tych kilkunastu intelektualistów, gdyby się odezwało, to by było czymś znaczącym i pamiętanym po tym. I to wszystko spaliło niestety. To spaliło na panewce. Ja mówię, żeby Jacek by się przebił przez to wszystko. No, ja nie umiałem. I po tym, dlaczego przede wszystkim była ta niedziela, kiedy zmieniono władzę? No nastroje jednak były takie, głównie w środowiskach robotniczych trzeba powiedzieć, że dla nikogo nie ulegało wątpliwości, że poniedziałek będzie dniem, w którym strajki ogarną całą Polskę. A o ile wiem nawet, i to z dosyć dobrego źródła, już nawet myślano zupełnie poważnie, że jeżeli strajki ogarną Śląsk, o wprowadzeniu czegoś podobnego do tego, co zrobiono w grudniu 1981 roku, to znaczy masowe aresztowania i wyprowadzenie wojsk na ulicę, prawda? Ale jednocześnie zdawano sobie sprawę z tego, że ruch, który zacznie się w poniedziałek w całym kraju, może być tak potężny, że te wszystkie środki mogą się okazać niewystarczające. Zrobiono to, co było w tym wypadku rzeczywiście najrozsądniejsze. Trzeba zmienić czym prędzej górę samą sprawującą rządy i powiedzieć, że teraz już wszystko zacznie się od nowa i inaczej. To jest zawsze rozbrajający krok, bardzo uspokajający, rozbrajający. I ten manewr wykonano z powodzeniem. Dla mojego środowiska to był moment pod jednym względem też, można powiedzieć, jakoś przełomowy. To znaczy w wielu rozmowach, które po tym toczyliśmy, między innymi zostało zadane takie pytanie, czy Polacy są jeszcze narodem? Mianowicie, czy jest narodem takie zbiorowisko ludzi, który mówi jednym językiem, ma wspólną tradycję i tak dalej, tylko że zanik komunikacji społecznej między poszczególnymi warstwami jego jest tak duży, że mogą się dziać rzeczy najstraszniejsze z ludźmi jednej warstwy, kiedy z jakiegoś powodu staną się przedmiotem na przykład krwawych represji, natomiast inne warstwy na to będą patrzeć spokojnie. Czy taki układ można nazwać jeszcze narodem? Czy to nie jest koniec w ogóle już z istnieniem narodu polskiego? No nie mówiąc o tym, że to była pewna koncepcja taka myślowa, szczególnie oddziałująca wówczas, kiedy ludziom zależy na tożsamości narodowej, ale trzeba powiedzieć bez tego również, bez użycia tej kategorii akurat myślowej, trzeba powiedzieć, że no, stała się po prostu rzecz okropna. No jedni patrzą spokojnie na to, jak do drugich strzela. I to wystarczy. I w związku z tym bardzo wcześnie powstało coś w rodzaju takiej decyzji wśród wielu ludzi mojego środowiska, że niemożliwe, że na pewno tak, na pewno będzie jeszcze raz tak, że w pewnym momencie okaże się, że robotnicy mają dosyć i że robotnicy wyjdą na ulicę i że będą do nich strzelać. Akurat nie myśleliśmy, że można tam to wszystko z robotnikami tylko pałami załatwić, tak jak załatwiono w 1976. No ale w każdym razie jakoś, jeżeli ich będą represjonować, to naszym głównym zadaniem musi być to, żeby nie dopuścić do tego, żeby to się powtórzyło, co się stało w 70 rokiem. To znaczy, żeby nie była nieobecna inteligencja. I że właściwie naszym głównym zadaniem jako środowiska jest czekać na ten moment, w którym rozwalimy ten mur. I to jest ciekawe, że właściwie na okoliczność 76 roku myśmy byli myślowo i psychicznie przygotowani już jakie 4 lata
wcześniej, nim do tego doszło. I w związku z tym natychmiast, jak akurat to był dzień moich imienin, czyli nie trzeba było ludzi szukać, bo przeważnie byli w tym samym mieszkaniu, kiedy się toczyły te sprawy związane z podwyżką płac, rozruchami w Radomiu Ursusie i potem wycofaniu się z tej podwyżki przez rząd, to myśmy od razu wiedzieli, że tak, przede wszystkim trzeba się natychmiast odezwać, jak najszybciej, zbiorowo, z tymi ludźmi, których się uda zebrać, dopaść i tak dalej, bo to już będzie pewien fakt liczący się, a potem przystąpić do systematycznej pracy na rzecz. Bez lekcji 70 roku, 76 rok by nie zaowocował korem.